Pewnego dnia młody fotograf wszedł do studia. W rękach miał tylko aparat, a w głowie jedną myśl – przekroczyć granicę fotografii. Minęło zaledwie kilka minut, a wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Marilyn Monroe, ikona ekranu, stanęła przed jego obiektywem. Wyglądała na zmęczoną, wręcz nagą w swojej bezbronności, ale to właśnie wtedy Richard Avedon uchwycił jej prawdziwe oblicze. Co takiego było w tym człowieku, że mógł wydobyć prawdziwe emocje ze znanych i nieznanych? Czy jego obiektyw był jak zwierciadło duszy? Dziś poznamy niezwykłą historię Richarda Avedona, człowieka, który na nowo zdefiniował sztukę portretu, pokazując światu prawdziwe oblicza gwiazd. Ale zanim dojdziemy do najciekawszych fragmentów tej opowieści, przyjrzyjmy się, jak zbudował swoje imperium fotografii i jak doszedł do momentu, gdy nikt, kto stanął przed jego obiektywem, nie był już tą samą osobą. Czy to była sztuka? Czy manipulacja? A może coś więcej? Richard Avedon, urodzony w 1923 roku, mieszkał w Nowym Jorku. Jego zainteresowanie fotografią zaczęło się w młodym wieku, a w wieku 12 lat dołączył do klubu fotograficznego Young Men's Hebrew Association. Uczęszczał do David Clinton High School w Bronxie, gdzie wraz z Jamesem Baldwinem redagował szkolny magazyn literacki The Magpie. W 1941 roku otrzymał tytuł poety laureata nowojorskich szkół średnich. Droga do kariery i rozwój stylu. Richard Avedon nie urodził się jako artysta. Pochodził z rodziny o korzeniach żydowskich, a jego ojciec prowadził sklep z odzieżą. Młody Richard nie od razu odkrył, co naprawdę go fascynuje. W latach 40., kiedy w Nowym Jorku pojawiały się pierwsze galerie, on służył w marynarce wojennej. Coś jednak wtedy się zmieniło. Był świadkiem potężnych emocji, od strachu po radość, które ludzie pokazywali nie wiedząc, że są obserwowani. Avedon wstąpił do sił zbrojnych w 1942 roku. Podczas II wojny światowej służąc jako oficer fotografa drugiej klasy w marynarce handlowej Stanów Zjednoczonych. Jak sam to opisywał. Moja praca polegała na robieniu zdjęć tożsamości. Musiałem sfotografować 100 000 twarzy, zanim dotarło do mnie, że zostaję fotografem. Kiedy wrócił do cywila, wiedział, że życie bez aparatu byłoby jak życie bez celu. W wieku 22 lat Avedon rozpoczął pracę jako niezależny fotograf głównie dla Harper's Bazaar. Początkowo magazyn odmówił mu korzystania ze studia. Fotografował modelki i mody na ulicach, w klubach nocnych, w cyrku, na plaży i w innych nietypowych miejscach, wykorzystując nieskończoną pomysłowość, które stały się znakiem rozpoznawczym jego sztuki. Potem szybko stał się głównym fotografem Harper's Bazaar. Od początku swojej kariery Avedon tworzył formalne portrety, które publikował m.in. w magazynach Theatre Arts, Life, Look i Harper's Bazaar. Był zafascynowany zdolnością fotografii do sugerowania osobowości i przywoływania życia fotografowanych osób. Miał pełne zaufanie do dwuwymiarowości fotografii, której zasady naginał do swoich celów stylistycznych i narracyjnych. W 1965 roku Avedon gościnnie redagował Harper's Bazaar, po tym jak spotkał się z falą krytyki za współpracę z kolorowymi modelkami. Dołączył do Vogue'a, gdzie pracował przez ponad 20 lat. Został pierwszym fotografem zatrudnionym w The New Yorker, gdzie jego portrety pomogły na nowo zdefiniować estetykę magazynu. W tym okresie jego fotografia mody ukazywała się prawie wyłącznie we francuskim magazynie Egoist. Przez cały ten czas Avedon prowadził odnoszące sukcesy studio komercyjne i powszechnie przypisuje mu się zatarcie granicy między sztuką a komercją w fotografii. Jego praca nad zdefiniowaniem marki i długa współpraca z Calvinem Kleinem, Revlonem, Versace i dziesiątkami innych firm zaowocowały jednymi z najbardziej znanych kampanii reklamowych w historii Ameryki. Kampanie te dały Avedonowi swobodę realizowania dużych projektów, w których odkrywał swoje kulturalne, polityczne i osobiste pasje. Znany jest z obszernych portretów amerykańskiego ruchu praw obywatelskich, wojny w Wietnamie i słynnego cyklu zdjęć swojego ojca, Jacoba Izraela Avedona. W 1976 roku dla magazynu The Rolling Stones nakręcił The Family, zbiorowy portret amerykańskiej elity władzy w czasie 200. rocznicy wyborów w kraju. Od 1979 do 1985 roku intensywnie pracował na zamówienie Amon Carter Museum of American Art, ostatecznie produkując wystawę i książkę In the American West. Czy wiecie, jakim był człowiekiem? Był jak reżyser, który instruuje swoich modeli, by odkryli przed obiektywem kawałek siebie. Czasem kazał im tańczyć, czasem robił dziwne miny, a czasem po prostu kazał milczeć. Sesje, które zmieniły historię portretu. Avedon zdobył sławę, ale nie dlatego, że jego zdjęcia były perfekcyjnie techniczne, jak na przykład zdjęcia
Audrey Hepburn czy Katharine Hepburn, na których wyglądają wręcz eterycznie i stały się ikoną. Beatlesi wyglądali na jego portretach nie jak gwiazdy rocka, a jak młodzi mężczyźni pełni emocji, których świat widział zaledwie fragment. Każda sesja była wyjątkowa, a każdy model zbliżany do granic swojej komfortowej strefy. Styl pracy Avedona. Avedon nie tylko fotografował, on odgrywał pewną rolę. Potrafił wyczuć emocje, które inni chcieli ukryć i wykorzystać je w swoich zdjęciach. Kiedy fotografował Charlie'ego Chaplina, poprosił go, by założył fałszywe wąsy i zrobił minę przypominającą jego dawną postać z ekranu. Ale zaraz potem Chaplin zdjął maskę i pozostał po prostu sobą. Chwilę później powstało zdjęcie pokazujące Chaplina jako człowieka pełnego smutku, znużenia i refleksji. Avedon był mistrzem takich kontrastów. Richard Avedon spotkał się z Marilyn Monroe w swojej nowojorskiej pracowni 6 maja 1957 roku, aby zrobić zdjęcia promocyjne do filmu Książę i aktoreczka The Prince and the Showgirl. Podczas tej sesji Monroe początkowo prezentowała swój typowy, pełen energii wizerunek, flirtując, śpiewając i tańcząc, co podtrzymywało jej wykreowaną, ikoniczną postać. W miarę jak sesja się przeciągała, Monroe zaczęła tracić energię. Usiadła w rogu, wyciszona i melancholijna. Avedon wykorzystał ten moment, aby uchwycić ją w stanie szczerości, który różnił się od jej publicznego wizerunku. To zdjęcie stało się jednym z najbardziej poruszających portretów aktorki, ukazującym autentyczną chwilę z jej życia, którą rzadko pokazywała publicznie. Największe emocjonalne wyzwania Avedona. Jednym z najbardziej przełomowych momentów w karierze Avedona był projekt, nad którym pracował przez wiele lat. W 1979 roku ruszył na zachód Stanów Zjednoczonych, aby stworzyć serię portretów amerykańskiej klasy robotniczej. To wtedy spotkał prawdziwych kowbojów, górników, rolników, ludzi, których twarze nosiły ślady życia, których świat często był surowy i bezlitosny. Zdjęcia te były brutalnie szczere, pełne brudu i zmęczenia, ale też odwagi i siły. Avedon odszedł od blasku fleszy i luksusowych rekwizytów, by pokazać autentyczność. Nie wszystkim się to spodobało. Nie każdy doceniał, że fotograf, który wcześniej oddawał hołd gwiazdom, teraz skupiał się na zwykłych ludziach. Ale właśnie wtedy pokazał, że fotografia może być okrutnie prawdziwa. Najbardziej intymne wyzwanie Avedona. Pod koniec życia Avedon wyznał, że to nie on kontrolował obiektyw, ale obiektyw kontrolował jego. Każda fotografia to podróż do wnętrza nie tylko modela, ale też jego własnego serca. Życie fotografa nie jest łatwe. Widzi on bowiem więcej niż chciałby dostrzec. Avedon odszedł w 2004 roku, ale jego dziedzictwo jest wieczne. Każdy, kto patrzy na jego zdjęcia, widzi coś więcej niż tylko obraz. Widzi emocje, widzi człowieka, jego portrety są jak okna do duszy i być może w nich kryje się tajemnica jego sukcesu. Richard Avedon był człowiekiem, który nie bał się zobaczyć prawdy, nawet jeśli ta prawda była niewygodna. To właśnie dlatego jego prace są niezapomniane. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich historii o fotografach, dajcie znać w komentarzu, o kim powinien być następny odcinek, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i cierpliwie wyczekuj następnego odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.